Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Rosja nie negocjuje, nie szuka racjonalnych warunków pokoju. Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie, której oczywiście nie wygra, jeżeli wcześniej nie podzieli i nie pogrąży świata w chaosie. Są też szantaż energetyczny i teraz straszenie blokadą żywności. Wizja globalnego głodu wydaje się dziś przerażająca, ale w historii tak właśnie zawsze wykuwał się nasz zachodni porządek demokratyczny. Rosja i Ukraina wysyłają razem w świat 12% wszystkich kalorii, które znajdują się w obrocie handlowym. Co gwałtownie skurczyło się teraz do 1%. Sama tylko Ukraina zapewniała dość kalorii, żeby wyżywić 400 milionów ludzi. Zmniejszenie dostaw nawet o 10% kalorii w skali całego świata może podnieść średnie ceny żywności o 40%. Już w przypadku pszenicy cena wzrosła o 58%. Lista jest długa. Światu grozi zmniejszenie dostaw oleju słonecznikowego o 75%, o 29% mniej jęczmienia, 15% mniej kukurydzy. Przyjmując wyliczenia Banku Światowego, ponad 1,5 miliarda ludzi w tym roku nie będzie stać na pełnokaloryczne wyżywienie, a blisko 250 milionów osób znajdzie się na granicy głodu. Jeżeli do tego dodamy, że 1/3 światowego zużycia potasu została zablokowana sankcjami w Rosji i na Białorusi, to mamy obraz pełnowymiarowej katastrofy w rolnictwie. I możemy tak dalej podążać za magią liczb, rysować te najczarniejsze scenariusze, wyobrażać sobie, jak może wyglądać pierwsza w tym stuleciu plaga głodu. A możemy popatrzeć na to z perspektywy geopolitycznych prawidłowości, takiego cyklicznego mijania się głodu z dostatkiem, a w konsekwencji spadków i wzrostów populacji, które, jak pisze Alex de Waal, pokrywają się z wojnami, rewolucjami, boomami gospodarczymi i na zmianę z najczarniejszymi kartami w historii. Głód, pisze Waal, to wieczny wyścig między rosnącą populacją, technologią i zmieniającymi się nawykami żywnościowymi. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta Annę Kareninę, Lwa Tołstoja, to pierwsze zdanie brzmiało: wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. To samo możemy dzisiaj powiedzieć o głodzie. Że wszyscy najedzeni ludzie są do siebie podobni, ale każdy głoduje po swojemu. Co ma tak naprawdę powiedzieć tylko tyle, że powoli zmienia się pojęcie głodu i co ważniejsze, zmienia się też jego polityczne znaczenie. Ostatnie pół wieku pozwoliło nam w zasadzie zapomnieć o głodzie, czy nawet o niedożywieniu. Wzrost zamożności, nowe technologie, nawozy, GMO, liberalizacja handlu. Wszystko to razem spowodowało, że ceny żywności w relacji do zamożności są dziś najniższe w dziejach ludzkości. Jeszcze niedawno, przypominam, że ONZ prognozował, że w 2030 roku całkowicie zniknie zjawisko głodu. I na dobrą sprawę, już nawet w 2018 roku, tam gdzie nie toczyły się żadne wojny, rewolucje, ludzie już nie umierali z głodu. Choć oczywiście ONZ przypomina, że wciąż 630 milionów ludzi wciąż nie dojada. To jest sporo, ale i tak to jest o 23% mniej w stosunku do lat 90. ostatniego wieku. I to oczywiście przy cały czas rosnącej populacji. Obecnie mamy niemal 8 miliardów ludzi, z których większość mieszka w krajach do niedawna cierpiących jeszcze głód. Zagrożenia, jeżeli się pojawiają, to zwykle tam, gdzie zakłócona jest rynkowa równowaga. Wspomniane wojny, jak ta plądrująca Ukrainę, zarazy, jak COVID, który nadwyrężył łańcuchy dostaw i spowodował, że dodatkowo 161 milionów ludzi popadło w ubóstwo. Ale też zagrożeniem mogą być bariery handlowe, protekcjonizm, ludzka bezmyślność, czy jak to zauważyła celnie wiceszefowa Komisji Europejskiej Margaret Vestager, kiedy mówiła: Europa nie była naiwna, po prostu byliśmy chciwi. Chciwi albo niefrasobliwi, co w przypadku żywności widać nie mniej jaskrawo niż w przypadku gazu. Zacznijmy jednak od tego, że przynajmniej z arytmetycznego punktu widzenia nie ma powodu, żeby wojna na Ukrainie i wstrzymane dostawy żywności musiały wywołać kryzys głodowy. Świat produkuje znacznie więcej żywności niż potrzebuje.
licząc wartości kaloryczne jedzenia, starczyłoby na wyżywienie 12 miliardów ludzi. 12, a nie niespełna 8, jak dziś. Co do zasady, rynek jest dobrze zrównoważony. Równoważy potrzeby i podaż żywności, która rośnie proporcjonalnie do zapotrzebowania i wszędzie, gdzie pojawia się jakiś brak, natychmiast to się uzupełnia. Rzecz raczej w tym, że konsumujemy coraz więcej. I nie tylko dlatego, że jest nas więcej, ale też dlatego, że więcej i znacznie lepiej jemy. Dieta człowieka dramatycznie zmieniła się w ciągu ostatnich 100 czy nawet 50 latach. Jemy zdrowiej i różnorodniej, co nie tylko umila, ale też przedłuża nam życie. Widać to zresztą na wszystkich wykresach demograficznych. Ale dalej, później wnikliwie czytając dane ONZ, zobaczymy, że naszym problemem nie jest głód, ale obżarstwo. Bo choć 1 na 10 osób cierpi z powodu niedożywienia, to 4 na 10 osób cierpią na choroby wynikające z nadwagi. Wskaźniki otyłości potroiły się od 1975 roku. Prawie 2 miliardy dorosłych ma dzisiaj nadwagę, co z jednej strony jest wynikiem niskich cen jedzenia, kompensujemy sobie po prostu jakieś inne życiowe niedostatki, a z drugiej strony, że ta tania żywność jest często słabej, średniej jakości, co nam mówi, że nie tyle potrzebujemy więcej żywności, co więcej taniej żywności, ale wysokiej jakości. To można osiągnąć znowu wyłącznie poprawiając wydajność rynków, ułatwiając dostęp do ziemi rolnej, czy szersze zastosowanie technologii GMO, która z trudną do zrozumienia zapalczywością wypierana jest przez idealistyczne programy ekologiczne, chociażby osławiony program Unii Europejskiej od pola do talerza, czy w dosłownym brzmieniu od pola do widelca. Chwytliwa nazwa, ale to tylko próba ideologizowania kolejnej sfery naszego życia. Wizja skądinąd jest roztaczana przez naszego polskiego komisarza w Unii Europejskiej, który na różnych spotkaniach opowiada takie historie o powrocie do małych, rodzinnych, samowystarczalnych gospodarstw nastawionych na zdrową żywność. Tu kurka, tu świnka, krówka, może trochę pola. Ładnie brzmi, ale problemów żywieniowych to nie rozwiąże. Problem nie jest tylko w jakości, ale także w cenie. Średnio żywność ekologiczna jest o 50% droższa od konwencjonalnej, co odzwierciedla wyższe oczywiście koszty produkcji, przetwarzania, dystrybucji. Teoretycznie marża też jest wyższa i tutaj proponenci mają rację. Problem tylko w tym, że mało kogo stać na kupno takiej żywności. No i pozostaje jeszcze kwestia wydajności z hektara upraw ekologicznych. Jest ona średnio o 25% mniejsza. A jednak oczywiście siła perswazji środowisk ekologicznych jest tutaj ogromna. Ciężko przebić się za racjonalnymi argumentami. Już dziś 45% Niemców i 40% Francuzów wierzy, że rolnictwo ekologiczne może pomóc zwalczyć głód. W ciągu 15 lat powierzchnia upraw ekologicznych na świecie wzrosła z 15 milionów hektarów do 51 milionów. Z badań uczonych w Uniwersytecie w Getyndze wynika, że żeby wyżywić 8 miliardów ludzi tylko samą ekologiczną żywnością, potrzebowalibyśmy, uwaga, 78% więcej obszarów rolnych. Co w sytuacji, gdzie z produkcji rolnej wyłączone może być 6% światowego areału, nie wydaje się rozsądne. Ale jak wiemy, złe idee najwolniej umierają. Środowiska ekologiczne odpowiadają na ten argument, że wystarczy przestać marnować jedzenie. No i zawsze otwarte na progresywne idee ONZ i jej Agencja do Spraw Wyżywienia FAO apeluje o ratowanie, ratujcie żywność. W czasach, gdy prawie 1 miliard ludzi cierpi głód, znacie to bez czytania. Za każdym razem, kiedy pojawia się informacja o liczbie niedożywionych na świecie, mamy apel o jedzeniu, żeby mniej jeść, mniej kupować, wszystko z umiarem, bo w Afryce dzieci. Kilka państw z Francją na czele wprowadziło nawet prawo antymarnotrawieniowe, tak, nie wiem, czy tak to się nazywa. Sklepy, które nie mają albo nie stosują zasad postępowania z przeterminowaną żywnością, płacą kary do 75 000 euro. W ekstremalnych przypadkach właściciel może nawet pójść do więzienia. Prawo weszło w życie w 2016 roku i od tej pory ilość żywności we francuskich sklepach we wszystkich kategoriach wzrosła, w tym najszybciej rosła wśród tych najbardziej psujących się produktów, jak warzywa, mięso, średnio o 70%. Grupa amerykańskich i europejskich ekonomistów rolnictwa
mówi, że nie tędy droga. Proponują, żeby nie mówić o marnotrawstwie w ogóle, a raczej o żywności, która nie ma żadnego zastosowania produkcyjnego. Doskonale objaśnia to Nick Kulater w książce Głodny świat. Jeszcze, jak pisze, pod koniec XIX wieku większość żywności, którą spożywali ludzie, pochodziła z lokalnych rynków. Była na miejscu, mniej jej marnowano. Wprowadzenie konceptu kalorii jako miara żywieniowa oznaczało, że żywność można było teraz oddzielić od lokalnych zwyczajów i gustów i zdefiniować w kategoriach kalorii na głowę mieszkańca. Polityka żywieniowa oparta o wyliczanie odpowiedniej podaży kalorii w stosunku do ceny całkowicie zmieniła zwyczaje żywieniowe na świecie. Zaczęto po prostu importować bogate w wartości żywieniowe surowce, produkty, rośliny, mięso z całego świata. To oznacza, że więcej żywności się marnuje, podróżując z jednego kontynentu na drugi, choć bilans kaloryczny i tak jest dziś lepszy w relacji do kosztów niż kiedykolwiek w historii świata. To, co warto pamiętać z tego, to że coraz większe bogactwo naszej diety nie jest objawem dekadencji, rozpusty bogatych narodów, ale wręcz przeciwnie, efektywniejszym sposobem wykorzystania potencjału kalorycznego rozmaitych produktów rolnych i lepszego wykorzystania areałów uprawnych na świecie. Czy warto z tego rezygnować w imię jakichś ideologicznych wymysłów? Pytanie. Paradoks polega na tym, że im bardziej zbliżamy się do zerowej ilości odpadów, tym kosztowniejsza będzie żywność. Mark Belmare, ekonomista do spraw żywienia, pisze: jest to szczególnie ważne, aby zrozumieć, że ratowanie, że wojny z głodem czy niedożywieniem nie wygramy, ograniczając marnotrawstwo. I wracam jeszcze do wspomnianego raportu ekonomistów. Żywność, czytamy w raporcie, marnuje się też z uwagi na coraz ostrzejsze normy przydatności do spożycia, co przy wysokim stopniu przetwarzania żywności jest dodatkowo wyśrubowane. Do tego dodajmy naszą nową pasję, zdrowe żywienie. Wszystko musi być świeże na już i najchętniej dowiezione pod nasze drzwi. No i jest jeszcze jedna, może niezbyt nagłośniona zależność. Otóż proporcjonalnie najwięcej żywności marnuje się w ramach najróżniejszych akcji charytatywnych, akcji pomocowych. Te wielkie dostawy zbóż, mąki i gotowych produktów dla głodujących dzieci to jest zwykle transportowane przez dziesiątki portów, często statkami nie najlepszej jakości, przenoszone ręcznie, często prymitywnymi metodami, rozkradane, bywa, że gnije w źle zarządzanych magazynach. No, wiemy, że co do zasady komercyjne sieci będą dysponowały lepszą logistyką, nieustannie pracują nad ograniczeniem swoich strat i to wydaje się logiczne, że o darmowe nikt tak nie dba. Ale jakoś nikt też nie postuluje z tego powodu ograniczenia darmowej pomocy, co, jak zaraz zobaczymy, ze wszech miar byłoby pożyteczne. Pomogłoby rozwiązać kolejny problem dzisiejszego rolnictwa. Mianowicie mamy faktycznie coraz więcej żywności, ale przede wszystkim dzięki lepszym technologiom produkcji. Wydajność jest coraz większa. Tymczasem, jak zauważa John Perkins w książce Geopolityka Zielonej Rewolucji, jak na razie areał ziemi uprawnej przez ostatnie 40 lat zwiększył się zaledwie o 30%, czyli mamy więcej żywności z niewiele większych obszarów rolnych. Jedną z przyczyn, dla której ogromne połacie ziemi w biednych, właśnie najbiedniejszych krajach leżą długiem, szczególnie to jest Afryka Północna, Republika Południowej Afryki, ale nawet także Indie, jest to, że pozostają w rękach lokalnych klanów, które też często parają się redystrybucją tych darów, darmowego zboża, darmowej żywności. Zyski z pomocy charytatywnej przeznaczają potem na zakup coraz większych obszarów ziemskich, które następnie zostawiają odłogiem, żeby dostawać więcej jeszcze pomocy. Przez ostatnie 50 lat Zachód wydał 2,5 biliona dolarów na pomoc Afryce, a z raportu ONZ wynika, że sytuacja żywnościowa cały czas się pogarsza zamiast poprawiać się. Im więcej jest pomocy, tym sytuacja żywieniowa jest gorsza. W stosunku do 2017 roku liczba osób niedożywionych wzrosła o 20%. Dambisa Moyo w głośnej książce Dlaczego pomoc nie działa wskazuje, że
pieniądze coraz częściej idą do rąk skorumpowanych urzędników zamiast do potrzebujących. Stają się bronią w rękach gangów, które żywność traktują trochę jak narzędzie do kupowania wpływów i tej wspomnianej ziemi. Najlepszy dowód, że na całym afrykańskim kontynencie znajduje się ponad 65% wszystkich niezaoranych gruntów na świecie. Wszystkich gruntów, które leżą odłogiem. Łącznie jakieś 600 milionów hektarów ziemi. A mimo to Grupa Afrykańskiego Banku Rozwoju szacuje, że ten import żywności dalej będzie musiał rosnąć, jeżeli chodzi o Afrykę. I pewnie wzrośnie z 35 miliardów dolarów wartość w roku 2015 do ponad 110 miliardów w 2025. Przy czym oczywiście i ten sam raport to podaje, liczba głodujących w Afryce ma wzrosnąć o 33%. Afryka nie jest zakładnikiem wojny na Ukrainie ani marnotrawstwa jedzenia. Afryka jest zakładnikiem rodzimych oligarchów i protekcjonizmu. Groźba głodu myślę, że jest autentyczna, ale na dłuższą metę powinna być raczej okazją do naprawy tego zdezelowanego systemu, a nie rozmontowywania tego, co już działa. Najnowsza historia od rewolucji przemysłowej daje nam sporo podpowiedzi, jak działają mechanizmy polityki żywieniowej i do czego prowadzą te błędy. W latach 1760-1840 wzrost produkcji przemysłowej doprowadził do ogromnego wzrostu zdolności produkcyjnych i wydajności na świecie. Robert Allen w unikalnej historii rewolucji przemysłowej pisał, że polityczne konsekwencje przemian technicznych miały charakter transformacyjny, że świadomość społeczna rozszerzała się z wioski na naród. Powstał nowy model państwa narodowego, który zamiast urodzenia premiował przymioty intelektualne i pracowitość. Oczywiście potrzebował do tego własnej religii, własnej moralności. I tak za przykładem holenderskich i brytyjskich purytan z etyki pracy stworzono nowy model realizacji ludzkich marzeń, ale też stworzono nowy sposób określania narodowych celów geopolitycznych i koniecznej do tego ekonomicznej ekspansji państw narodowych. Głód rynku w Europie doprowadził do wojen opiumowych w Chinach, w końcu do upadku dynastii Qing i otwarcia całych Chin na Europę. Wielka Brytania podbiła imperium Mogołów i stworzyła podstawy współczesnych Indii, a Amerykanie wyparli z Ameryki Brytyjczyków, potem Francuzów. I tak te dawne, rozległe, wieloetniczne imperia zastępowane były kolejno przez jednolite państwa narodowe. To tak historia w wielkim skrócie, ale wszystko to chcę powiedzieć to, że rewolucja przemysłowa nie byłaby możliwa, gdyby nie zwiększona podaż rąk do pracy skupionych w coraz większych miastach. Z kolei miasta i liczba ludności nie rosłyby, gdyby nie rosnąca produkcja rolna i dostępność żywności, a wszystko to nie stałoby się, gdyby nie rewolucja na wsi w XVI wieku. Rewolucja spowodowana zarazą XV wieku, która spowodowała proces koncentracji ziemi i później wymuszała nową, wydajniejszą produkcję rolną. Kiedy udało się zwiększyć produkcję z hektara, populacja znowu zaczęła się odradzać, a nadprodukcja młodych ludzi musiała szukać sobie pracy poza wsią, poza rolą. No i tak zasiedlali miasta, podejmowali pracę w fabrykach, w usługach czy gdzie tam jeszcze. Rewolucja w rolnictwie, jak każda rewolucja, nie była oczywiście wynikiem jednego zjawiska. To był proces, który sięgał XV wieku, podmokłych polderów Holandii, gdzie, żeby zapewnić podstawowe wyżywienie rozrastającym się portom na obrzeżach Amsterdamu i Rotterdamu, zaczęto uprawiać warzywa. To miało być uzupełnienie do dostaw zboża z Polski. Trudne, wymagające warunki rolne zmusiły Holendrów do szukania nowych narzędzi, nowych metod upraw. Z czasem zresztą zostały one przejęte przez Brytyjczyków, którzy także szukali sposobu na wyżywienie rozrastającego się Londynu. No i tak Holendrzy udoskonalili pług. John Locke stworzył ramy prawne rewolucji rolno-przemysłowej. W swoich traktatach o rządzie uzasadnił prawo własności boskim prawem. Prawo do życia, wolności i własności zapewniało wyłączne prawo własności ziemi. To pisze John Scott w książce Jak skończył się Stary Świat. Pisze o tym, jak to pozwoliło na stworzenie wolnego obrotu produktami rolnymi.
jak rosnące zyski z produkcji rolnej zachęcały do eksperymentowania i inwestowania w nowe technologie i powszechne zastosowanie nawozów. Głównie zresztą fosforanów i azotanów, o czym teraz dużo mówimy w przypadku Ukrainy i Białorusi. Dostępność żywności spowodowała gwałtowny wzrost populacji. W 1700 roku w Wielkiej Brytanii żyło około 6 milionów ludzi. Do 1900 roku liczba ta wzrosła do, uwaga, 37 milionów. Odwieczna, samonapędzająca się spirala żywieniowa, która wpływa na bieg dziejów, kolejne rewolucje i przemiany polityczne. W Księdze Rodzajów Józef, pamiętamy, siedzi w celi więziennej, aż zostaje wezwany przez faraona, aby zinterpretował niepokojący sen. Józef wyjaśnia faraonowi, że sen ten oznacza, iż Egipt doświadczy 7 lat obfitości, po których nastąpi 7 lat głodu. Faraon słucha i wyznacza Józefa do nadzorowania zakazu eksportu egipskiego złoża, wysyłania go na zewnątrz. Tak, aby 1/5 żywności zebranej podczas 7 lat obfitości została zachowana na 7 lat głodu. Józef okazuje się mieć rację, zarządza egipskim sektorem rolnym i robi to tak dobrze, że populacja Izraelitów w Egipcie gwałtownie rośnie. W końcu w Egipcie pojawia się nowy faraon i ten zaczyna się bać liczby Izraelitów, które są wokół niego, postanawia ich zniewolić i utopić ich pierworodnych chłopców. Przewijamy jakieś 3000 lat i na fali modnej w latach 60. książki Bomba populacyjna, książka Paula Ehrlicha, środowiska akademickie ogłaszają stan alarmowy dla planety Ziemi. Ehrlich dowodził, że na podstawie takiej prostej ekstrapolacji, że wzrost populacji niechybnie prowadzi do zagłady planety. Brak wody, minerałów i niedosyt żywności miały sprowadzić na ludzkość katastrofę. Jak pisał Ehrlich, w latach 70. świat dotknie głód, setki milionów ludzi umrą z głodu. Dowodził, że albo zatrzymamy szaleńczy pęd do bogacenia się, albo wszyscy zginiemy. Jak nie wyschniemy z braku wody, to pewnie zginiemy w wyniku głodowych wojen. Rok po publikacji Ehrlicha, jakieś 170 lat też po eseju Tomasza Malthusa, który podobną panikę rozpętał w przededniu rewolucji przemysłowo-rolnej, w Rzymie zawiązał się klub uczonych, którzy byli zatroskani przeludnieniem. Klub rzymski w 1972 roku wydał dokument Granice wzrostu. Autorzy apelowali o ograniczenie wzrostu populacji i wzrostu gospodarczego, który z kolei napędzał rozrodczość. Każdy dzień wzrostu populacji przybliża świat do granic naszego dobrobytu, pisali w raporcie. Państwa miały teraz regulować prawo do prokreacji, międzynarodowe organizacje miały określać rządom limity demograficzne. No cóż, dziś wiemy, że teza o zbliżającej się zagładzie była absurdalna. Darrell Bricker i John Ibbotson w doskonałej, bardzo ciekawej książce Pusta planeta szczegółowo piszą, jak odkrycia naukowe, zielona rewolucja, poprawa warunków higienicznych, ale też postęp medycyny i nade wszystko nowe techniki upraw wraz z nowymi odmianami zbóż, kukurydzy między innymi, sprawiły, że świat bez trudu był w stanie wyżywić rosnącą populację Azji i Afryki. Planeta została uratowana, ale uratowano ją za sprawą rynkowych mechanizmów, które pozwoliły na obniżenie kosztów produkcji rolnej, dzięki masowej dostępności maszyn rolnych, nawozów i lepszej dystrybucji zbiorów. Wolny rynek, a nie społeczna inżynieria pomogły pokonać głód. Notabene pomysł klubu rzymskiego został w dużej mierze zaadoptowany przez Komunistyczną Partię Chin. W 1979 roku, jak pamiętamy, Chiny wprowadziły zakaz posiadania więcej niż jednego dziecka. Konsekwencje są dziś przyczyną klęski demograficznej, w jakiej znajdują się Chiny. Żywność i produkcja rolna były też matką całego zachodniego porządku geopolitycznego. Gdy wybuchła I wojna światowa, Europę jak dziś ogarnęła panika. Strach przed brakiem żywności był tematem numer 1 we wszystkich europejskich gazetach, czemu zresztą towarzyszyła zmasowana kampania rządowa.
Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiły Stany Zjednoczone po przystąpieniu do wojny w 1917 roku, było utworzenie Krajowego Urzędu do Spraw Żywności i kierował nim nie kto inny, a Herbert Hoover. Jak pisze Tafner Tung, podczas gdy rządy europejskie postrzegały żywność przede wszystkim w kategoriach porządku domowego, Hoover rozumiał, że produkcja rolna w USA ma kluczowe znaczenie dla budowy amerykańskiej strategii wojennej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa już po wojnie. Hoover postrzegał żywność jako potencjalną słabość, ale także jako potencjalne narzędzie budowy amerykańskiej potęgi. Strategia Trumana zadziałała. Truman między innymi dzięki temu wygrał wybory, został prezydentem, ale żywności przybywało aż za szybko i za dużo. Rynek nie był w stanie tego wszystkiego skonsumować, co spowodowało spadek cen. Potęga amerykańskiego rolnictwa i Stanów Zjednoczonych w ogóle rosła, ale jak na ironię sukces USA wypierał z rynku amerykańskich rolników. W połowie lat 30. XX wieku rząd USA wziął się do pracy, skupił i dosłownie odstrzelił 470 000 krów. Miał nadzieję, że w ten sposób ceny nie będą dalej spadały. To samo robiła Wielka Brytania ze świniami. W Brazylii palono kawę, w Argentynie, Francji i Kanadzie zostawiano zboże na polach, żeby po prostu gniło. I ni stąd, ni zowąd w 1936 roku w raporcie Ligi Narodów pojawił się koncept, że prawem człowieka ma być od dzisiaj spożywanie 2500 kalorii dziennie. I w ten sposób rządy zostały zobowiązane do zakupu średnio 2500 kalorii dziennie na każdego głodującego w danym kraju. Problem ostatecznie sam się rozwiązał dzięki rynkom azjatyckim, które zaczęły wchłaniać te nadwyżki zboża. Ale co tu jest ważne w tej historii, to, że walka z głodem nie narodziła się z głodu, ale z nadmiaru żywności. I nie z troski o biednych, ale z troski o producentów. Znaczenie żywności wzrosło później znowu w czasach zimnej wojny. Harry Truman w 1949 roku na listę fundamentów amerykańskich przewag w rywalizacji z komunizmem wpisał właśnie pomoc żywnościową. Ochrona rynków dostaw stała się jedną z głównych przestrzeni starć ideowych zimnej wojny na polach ryżowych Azji Południowo-Wschodniej, w tropikach Brazylii. Bieda na wsi była postrzegana jako krytyczny, słaby punkt świata wobec nacisków komunistycznych, a rozwój stał się podstawą broni w walce z zimną wojną. Pisała Cynthia Truman. Zbieżność nazwisk przypadkowa. W 1991 roku, pamiętamy, padł Związek Radziecki. Globalny handel rolny zaczął wtedy rozkwitać. Transport taniał. Niskie cła pozwoliły eksporterom zalać świat tanią żywnością i dalej już pamiętamy. Głód zaczął znikać. 100 lat rywalizacji geopolitycznej można opisać cyklem żywnościowym. I dziś naturalnym polem tego cyklu, tej walki w starciu o nowy porządek są czarnoziemy Ukrainy i stepy Rosji. Najpierw nagły wzrost produkcji rolnej w tej części świata spowodował nagły spadek cen żywności i w naturalny sposób zaowocował, jak zwykle, jeszcze większymi dostawami darmowej żywności do Afryki i tymi najróżniejszymi idealistycznymi konceptami, na przykład konceptem ekologicznej żywności, które są trochę jak gnijące zboże na kanadyjskich polach. Mają pomóc producentom podnieść ceny żywności. Znowu jesteśmy w punkcie, w którym byliśmy 100 lat temu. Znowu świat musi znaleźć nowy mechanizm żywnościowy, mechanizm geopolityczny, żeby przywrócić równowagę żywnościową. To może oczywiście być koniec wojny, najprostsze rozwiązanie, ale też okazja do rozpędzenia utopijnych wizji masowej żywności ekologicznej albo przebudowa równowagi sił na świecie. Amerykański generał Jack Keane sugeruje zorganizowanie międzynarodowej eskorty żywnościowej i handlowej, która prowadzona przez amerykańskie okręty do wyławiania min, to byłaby flota kilkunastu państw, wpłynęłaby na Morze Czarne i eskortowała konwój statków ze zbożem.
Pamiętamy, że Stany Zjednoczone dwukrotnie już angażowały się w podobne operacje. W 1984 roku Stany Zjednoczone ochraniały kuwejskie tankowce w Zatoce Perskiej. W 2019 roku chroniły tankowce przepływające przez cieśninę Ormus. Ale teraz świat jest trochę w innym miejscu. I pytanie, czy uda się wynegocjować taki układ z Turcją, która kontroluje dostęp do Morza Czarnego. W każdym razie dziś rewolucja rolna i inwazja czarnomorska mogą wydawać się trochę karkołomne, ale jak pokazuje historia, żywność od stuleci steruje ludzkimi namiętnościami i to ona decyduje o nowych porządkach geopolitycznych. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.